Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. To jest popołudnie z naszą telewizją. Wszystkie najważniejsze informacje, ale także najbardziej gorące komentarze do tych informacji. W naszym studiu teraz Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths. Hello, good morning, good evening. Hello, thank you for having me again. Jest z nami także tłumaczka Lena Klaudel. Witam serdecznie. Również pracująca w fundacji From the Depths, możemy powiedzieć. No i właśnie, na Twitterze, w internecie, już zapowiadając wizytę Jonnego Danielsa, fala komentarzy i pytania. Kim tak naprawdę jest Jonny Daniels? Co może odpowiemy? I'm here. I'm Jonny Daniels. I'm the president of the From the Depths Foundation. Jestem tutaj, jestem prezesem fundacji From the Depths. I'm a very proud Polish Jew. Jestem bardzo dumnym polskim Żydem. And a very proud person of my two countries, especially in the last few days. I bardzo dumny z moich dwóch krajów, szczególnie w ciągu ostatnich 2 dni. No właśnie, te ostatnie 2 dni przyniosły nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, skreślenie 2 artykułów, które mówiły o odpowiedzialności karnej za używanie określenia polskie obozy śmierci. Ja jestem ciekawa, jak Izrael odbiera, jak tamte media widzą tę sprawę. Look, I think that first of all, I think that we have to be very open and very clear about the issue. Po pierwsze, musimy być bardzo otwarci i przejrzyści, jeśli chodzi o całą tą kwestię. My personal belief is that Poland absolutely has the right to protect its good name. Ja myślę, że to jest niepodważalne, że Polska ma prawo, żeby dbać o swoje dobre imię. And I think that a goal was achieved, both with having the law even for such a short period of time. I ja myślę, że cel został osiągnięty i prawo zostało ustanowione w tak krótkim czasie. Because the amount of people who for the first time had to think about the fact that the terminology Polish death camp is incorrect was extreme. Ponieważ ilość ludzi, która widziała tą niepoprawną terminologię polskie obozy śmierci, była ogromna. And it really started a conversation and an understanding of people that the Poles and the Jews were two nations who were victimized by the German Nazis. I to rozpoczęło rozmowy i takie porozumienie, że Polacy i Żydzi to były 2 uciemiężone narody przez nazistowskie Niemcy. And I think that the statements of Prime Minister Netanyahu and Prime Minister Morawiecki were very, very clear. I stanowiska premiera Netanyahu i premiera Morawieckiego były bardzo przejrzyste. And it's incredibly obvious to everybody that there would not have been a Holocaust if it wasn't for the German Nazis. I dla wszystkich jest to oczywiste, że nie byłoby Holokaustu bez nazistowskich Niemiec. No i właśnie tu się na chwilę zatrzymajmy. Czy rzeczywiście dla wszystkich to jest takie oczywiste i czy w Izraelu nie było takiego przekonania, że jednak to Polacy są odpowiedzialni za Holokaust i czy nie ma w Izraelu tej fali antypolonizmu, bo o tym też mówili premierzy obu państw, o fali antysemityzmu, ale też antypolonizmu. Absolutely. I don't think there's any question whatsoever that there is anti-Polish sentiment in Israel and everywhere in the world. Oczywiście nie ma wątpliwości, że jest pewien antypolski sentyment uczucia i w Izraelu i na świecie. Unfortunately, there's a huge amount of hatred. Niestety, jest duża ilość nienawiści. There's a huge amount of anti-Polonism, there's a huge amount of anti-Semitism, there's a huge amount of racism, there's a huge amount of xenophobia. We live in a pretty hateful world. Jest zarówno antypolonizm, ksenofobia, antysemityzm. Żyjemy w świecie pełnym nienawiści. And I think that, and even in terms of what you said, I don't think it's correct. I don't think that the majority or even a large group of Israelis believed that the Poles were solely responsible for the Holocaust. I odnosząc się do tego, co pani redaktor powiedziała, ja myślę, że to nie jest prawda. To nie jest tak, że jest taka duża ilość Izraelczyków, która obwinia Polaków. A small group of idiots. Jest to mała grupa idiotów. Who don't know history. Którzy nie znają historii. Who want to push a certain agenda.
Oni chcą promować jakieś swoje ideologie. You know, it's the same group of idiots that will be writing stupid tweets under this video in 10 minutes' time. To są ci sami idioci, którzy będą wypisywać różne głupoty, komentując wideo, które z naszej rozmowy, które się ukaże w internecie. Czyli w Polsce możemy jednak stwierdzić, że doświadcza pan antysemityzmu, choćby w internecie. Antisemitism in internet, for example? Oh, of course. I mean, but again, you know, look, last week I came out in a tweet in support of President Trump, and I received anti-Semitic tweets from celebrities in the United States. You know, there's anti-Semitism and there's hatred everywhere. This isn't a uniquely Polish thing. Oczywiście, że tak, ale na przykład w zeszłym tygodniu doświadczyłem antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, kiedy zamieściłem tweet popierający Donalda Trumpa. Antysemityzm jest wszędzie, to nie jest coś niezwykłego tutaj. A może to nie chodzi o narodowość, może to nie chodzi o Izraelczyków, ale może chodzi o działania polityczne. Może właśnie w innym kontekście należałoby to rozpatrywać. And I don't think so. You know, I think that again, if you read the tweets of crazy and insane people, then, you know, they make some kind of conspiracy theories that this is because of this and this is because of that. It's not true. Ja myślę, że nie, że to bardziej są takie tweety szaleńców, którzy tworzą spiskowe teorie dziejów i to raczej tak wygląda. I don't think that anybody in their right mind would argue with the fact that this bill was placed incorrectly by Yaki. It was a mistake, how he did it, and the way that he did it, and it caused this mess. Ja myślę, że każdy człowiek o zdrowych zmysłach po prostu oceni to jako błąd ministra Jakiego, bo to był błąd, żeby to w tym momencie akurat wprowadzać i to spowodowało taki bałagan. You know, we have to be honest. No ale za and tell the ministrem Jakim szły tak naprawdę wypowiedzi głównych przedstawicieli kraju. No także prezydent podpisał tę ustawę, skierował tylko te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Of course, I mean, you know, this was also the fault of Israel, who definitely pushed too hard and didn't understand how things work here in Poland. To też była wina Izraela, który był zbyt mocno reagował i to też spowodowało taki rozwój sytuacji. This, more than anything, was a clear signal that dialogue didn't work initially. To był przede wszystkim taki sygnał, że ten dialog, on nie działał po prostu. However, I think the amazing thing that we saw last week, or this week, I'm sorry, was that dialogue did work in the end. Natomiast to, co wspaniałe, to co w ciągu ostatniego tygodnia czy 2 tygodni mogliśmy obserwować, to to, że na końcu ten dialog zadziałał. With goodwill from both prime ministers, we were able to fix this issue. I dzięki dobrej woli obydwu premierów udało się to naprawić. I dlaczego teraz? Czy jest jakaś teoria, czy możemy się domyślać, dlaczego to właśnie teraz nastąpiło to porozumienie, to otwarcie na dialog? Because it was bound to happen. Dlatego, że to miało się wydarzyć. Look, Poles and Jews have shared 1000 years of history. Polacy i Żydzi dzielili ponad 1000 lat wspólnej historii. Sometimes it was very good, sometimes it was bad. Czasami było bardzo dobrze, a czasami było źle. The last 6 months were a little bit bad, now it's getting good again. Ostatnie 6 miesięcy było gorzej, a teraz znowu jest lepiej. So I don't think that there's any specific reason why now or how now, but at the end of the day, the relationship, Poland is an important country for Israel, and Israel is an important country for Poland. Ja myślę, że nie ma powodu, dlaczego teraz. Po prostu Polska jest ważnym krajem dla Izraela, Izrael jest ważnym krajem dla Polski. No i teraz zastanówmy się, co dalej w takim razie. Jakie będą konsekwencje, jaka jest otwarta droga na dialog? Co z ustawą reprywatyzacyjną? To pierwsze pytanie. I co z reparacjami wojennymi od Niemiec? Czy to jest zamknięcie drogi na ustawę reprywatyzacyjną i otwarcie na reparacje? Jak to oceniać? Well, look, I think that we need to obviously separate two issues. One issue is obviously the issue of restitution from, or a push of restitution from Jewish groups in the United States, and the other side is the issue of restitution from Germany. Ja myślę, że musimy oddzielić te odszkodowania, które są z Stanów Zjednoczonych i kwestie z Niemiec.
firstly, I think that, and I've said this very clearly, and I'll say it again, and I'll be judged for this, and people will be watching this, and it's clear and honest for me to say that people need to back away, because there will not be restitution from Poland the way that they think there'll be restitution from Poland. It won't happen, it can't happen, and it shouldn't happen the way that it's being pushed. Po pierwsze, ja muszę powiedzieć coś bardzo otwarcie, ludzie będą mnie oceniać później, ale ja uważam, że ci ludzie, którzy tak bardzo napierają na to odszkodowanie, oni muszą się po prostu wycofać, bo nie będzie odszkodowań w takiej formie, jaką oni chcą. Mówimy o odszkodowaniach, o reprywatyzacji. Reprywatyzation. Uściślimy. And in terms of Germany and a push for money from Germany, I don't think there should be any question that Germany should be responsible for every single payment, not just for Jews, but for Poles as well. Poles suffered alongside their Jewish brothers and sisters during the Holocaust at the hands of the German Nazis, and after by the Soviet Russians. This money should come back to them. Ja myślę, że jeśli chodzi o reparacje od Niemców, nie powinno być żadnych pytań. Oni powinni wypłacić wszystkie odszkodowania dla Żydów, ale także dla Polaków, którzy cierpieli z rąk nazistowskich Niemiec, a później Sowietów. Most people don't realize, and most Jews around the world most people don't know that there was a Warsaw Uprising. They have no knowledge that the vast majority of Warsaw was destroyed. Większość ludzi i Żydów, no ale w ogóle po prostu ludzi na świecie nie ma pojęcia o powstaniu warszawskim. Nie wiedzą, że Warszawa była kompletnie zniszczona. So, for example, in Warsaw, no one's living in the same house that they were living in before the war. The areas are different, the streets are different, the places are different, times change, things change, and so do areas. Więc na przykład w Warszawie nikt nie mieszka w tym samym domu, w którym mieszkał przed wojną. Wszystko się zmieniło, tak jak wyglądają dzielnice, mieszkania. And there shouldn't be any separation between Jews and Poles, and Polish Jews and ethnic Poles, in terms of taking back what rightfully belongs from them, and that should be 100% from Germany. Nie powinniśmy oddzielać, czy to są odszkodowania dla Polaków, czy Żydów z polskimi korzeniami. Oni powinni dostać 100% odszkodowań z Ostatnie Niemców. 3 minuty, ale tak się stało. Żydzi dostali odszkodowania, Polacy do tej pory dotąd nie. Jews received reparations and Poles no. Well, again, Holocaust survivors received reparations. Those who survived, there was a difference in how the Jews and Poles were treated during the Second World War. We also have to be honest to that. Ocaleni z Holokaustu dostali odszkodowania, ale musimy też rozgraniczyć, że Żydzi i Polacy byli w inny sposób traktowani w czasie wojny. And I think in terms of dealing with reparations from Germany, I know that poseł Mularczyk is a very smart and capable poseł, and I know that he's building a strong case that will outline exactly what should be. Natomiast jeśli chodzi o to odszkodowanie, ja wiem, że poseł Mularczyk, który jest bardzo mądry i sprawczy, przygotowuje taką dużą dokumentację, żeby wytoczyć proces. And there are also politicians like Daniel Kawczynski from the United Kingdom, Member of Parliament, who's pushing this very hard there as well. And I do hope that this will succeed. Jest też taki polityk jak Daniel Kawczyński, który jest członkiem Parlamentu Brytyjskiego. On również wykonuje działania, aby pomóc w tej sprawie. Needless to say, my small foundation will play its part, and I'll talk to the few people I know and push as hard as I can as well. I także moja mała fundacja będzie starała się pomóc. Ja porozmawiam z tymi kilkoma osobami, które znam, żeby pomóc w tej sprawie. Ostatnia kwestia, bo nieco nam umknęła. Izraelska prasa, izraelskie media, jak one przyjęły, czy czytał pan, czy widział pan nagłówki, jak jest oceniane to porozumienie między Polską a Izraelem? I think that one of the smartest things that happened was the media trip coordinated by KPRM, by the office of Prime Minister Morawiecki after the bill was placed. Ja myślę, że bardzo mądrym posunięciem było zorganizowanie przyjazdu izraelskich dziennikarzy, zorganizowane przez biuro pana premiera Morawieckiego. Prime Minister Morawiecki spoke and took time with these Israeli journalists.
Premier Morawiecki spotkał się, poświęcił im czas i rozmawiał z izraelskimi dziennikarzami. And the Israeli journalists understood that this wasn't the bill they thought it was. I izraelscy dziennikarze rozumieją, że to była nie taka ustawa, jak początkowo myśleli. But again, you know, what do you expect when you have a foreign ministry that can't give a clear message? Ale czego możemy się spodziewać, jeżeli minister spraw zagranicznych nie wydaje takiego przejrzystego oświadczenia? When you have a national foundation that's supposed to tell Poland's story and is paying for yachts. A Fundacja Narodowa, która powinna opowiadać historię Polski, płaci za jacht. So the Poland story wasn't told here, and this was the big problem. Historia Polski nie została opowiedziana i to był problem. But I think that we did see a switch, and towards the end, Israeli journalists also applauded the move of Prime Minister Morawiecki and Prime Minister Netanyahu in building this relation. Ale doświadczyliśmy pewnej zmiany. Izraelscy dziennikarze doceniają ruch zarówno ze strony premiera Morawieckiego, jak i premiera Netanyahu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths, także Lena Klaudel, która tłumaczyła nam tę rozmowę, również współpracowniczka Fundacji From the Depths. Bardzo Państwu dziękuję. 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 Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę kolejna część naszego programu. Zajrzymy do tych najbardziej aktualnych informacji z portalu w polityce.pl.